Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Ola. Witam się dzisiaj z Wami majówkowo. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, dlatego że dzisiejsze święto pracy. Mam wrażenie, że każdy okrotnik spędza na koszeniu trawników. Ja Was dzisiaj zapraszam na takiego vloga majówkowego, vloga ogrodowego. Jeszcze nie wiem, czy będzie to vlog z jednego dnia, czy może z kilku, z takiej całej majówki. Chciałabym Was dzisiaj zabrać do mnie na ogród. W sumie widzieliście już dużo podczas ostatnich spacerów, ale chciałam część rzeczy jeszcze sobie powysiewać. To już będzie taka chyba moja ostatnia rozsada kwiatów i warzyw takich ciepłolubnych. Chciałabym również powysadzać moje zaległe rozsady ze szklarni, ponieważ już się męczą w tych doniczkach ze względu na te wysokie temperatury. My co roku majówkę spędzamy u nas na ogrodzie przy tworzeniu nowych rabat lub na poprawianiu starych rabat i mam nadzieję, że w tym roku uda mi się znaleźć taki złoty środek pomiędzy tą pracą a odpoczynkiem. Także biorę się za dopijanie herbaty i zabieram Was ze sobą. No dobrze, słuchajcie, z racji tego, że już zdążyłam sobie wybrudzić ręce, to pomyślałam, że przejdę do siewu, no i do sadzenia, bo tutaj mam przy sobie rudbekię. To jest rudbekia Sahara, którą ja wysiewałam razem z Wami metodą winter sowing. No i wstyd się przyznać, jeszcze nie wszystko wysadziłam, a już jest tak gorąco, że te biedne butelki no, potrzebują coraz więcej wody, więc zdecydowałam się, że skoro wykładam tak sukcesywnie, powolutku linie te kroplujące na rabaty, i na rabatach właśnie między innymi będę sadziła te moje siewki, no to tamte młode sadzoneczki będą miały dostęp do wody, więc powinny sobie poradzić. Natomiast gdzieś tak ukryte przy szklarni, no już niekoniecznie, bo jak to ja oczywiście zapominam podlewać niektórych rzeczy. Także ja mam tutaj nawet znacznik, że wysiewałam tą rudbekię Sahara z Wami 11 lutego i ja po prostu te największe siewki będę wysadzała sobie tutaj na tą rabatę przy szklarni. Ja Wam o niej opowiadałam. Ja tą rabatę nazywam leniwą, dlatego że orlaja, jak i letnie ostróżki w większości wysiewają mi się tam same. No i chciałam w tym roku dodać coś, co oprócz kosmosów kwitłoby w drugiej połowie lata, dlatego właśnie padło na tą rudbekię. Także większe te moje siewki powysadzam sobie tutaj na tą rabatę, natomiast mniejsze popikuję u mamy w takiej drewnianej donicy, którą zbudował mój tata. Zamiast kupować jakichś jednorocznych, to przecież ja mam tyle tych wysiewów, że u mojej mamy coś na pewno jeszcze wymyślę. Natomiast wielosił już z butelek trafił na rabaty. Zostało mi takich parę mniejszych sieweczek. Popikowałam je sobie do doniczek i mam nadzieję, że one tam trochę w takim półcieniu troszeczkę nabiorą tej masy i jeszcze nie wiem, gdzie je posadzę. Może na tej nowej rabacie, która jeszcze nie jest gotowa, więc akurat one sobie trochę jeszcze bardziej podrosną w tych doniczkach, a później je wysadzę z Wami na rabatach. Natomiast zostały mi jeszcze do wysadzenia, do pikowania tak naprawdę rutewki, dlatego że ja te rutewki tak naprawdę muszę troszeczkę podpędzić jeszcze w tych doniczkach, bo jak je takie malutkie wysadzę tutaj, gdzie chcę wysadzić, to nie wiem, czy one przeżyją pod psimi łapkami. I a propos psich łapek, ja jeszcze sobie tutaj przygotowałam patyczki. Będę robiła takie, powiedzmy, zapory i będę robiła takie ozdoby, o których Wam zaraz opowiem. Ale oprócz wysadzania chciałabym sobie jeszcze troszeczkę powysiewać i tutaj to już jest odpowiedni czas, żeby sobie tak naprawdę powysiewać właśnie zarówno rośliny, jak i warzywa ciepłolubne. I tutaj takim moim zestawem numer 1 a propos tej leniwej rabaty są właśnie kosmosy. Ja mam tutaj takie kosmosy w odmianie cześć Gajunia, w odmianie aprikota i to jest jeden z moich ulubionych kosmosów, bo on jest w takim kolorze brzoskwiniowym z różowymi rumieńcami i ja go prawdopodobnie będę sobie wysiewała tutaj na rozsadę, dlatego że potem go sobie poprzesadzam w różne miejsca na rabatach. Po prostu w miejscach, gdzie widzę, że co roku jest jakaś pustka, no to jak najbardziej on mi się przyda. Tym bardziej, że mam taką nową rabatę przed tym warzywnikiem, o którym Wam opowiadałam. Tam zanim te moje byliny, które tutaj rozsadzałam z rabat mi się rozrosną, będę miała po prostu, zanim one się rozrosną, będę miała dużo miejsca, to te kosmosy zapełnią mi tą przestrzeń. Natomiast mam jeszcze takie fajne kosmosy cupcake, one przypominają lekko takie odwrócone filiżaneczki. Mam w kolorze białym i różowym, różowych mam 2 paczuszki, dlatego dzisiaj po prostu będę wysiewała te różowe prosto do gruntu, przed tą moją orlaję. Akurat orlaja przekwitnie i powinny te różowe sobie poradzić. Mam nadzieję, że ta orlaja i
ich za bardzo nie przysłoni. Mam tutaj jeszcze bazylię. Moja ulubiona bazylia to jest bazylia sałatowa. I tutaj z tego, co czytałam, to producent zaleca nie przykrywać nasion ziemią. No spróbujemy. Ja sobie będę wysiewała wielodoniczki po parę nasion do komórki, żeby od razu takimi kępkami później wysiewać sobie w szklarni wzdłuż mojej ścieżki. Ta bazylia sałatowa sprawdza mi się najlepiej, bo ona ma po prostu olbrzymie liście, bardzo ją polecam. I tutaj mam parę ogórków i tak naprawdę ogórki w tym roku po prostu sobie wysieję, żeby posadzić je w szklarni. Mam nadzieję, że turkuci ich nie zjedzą. Nadal ich wszystkich nie wyłapałam i nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Dlatego, że mój warzywnik, no nie wiem, czy on... jego metamorfoza jest uzależniona od tylu czynników, na które ja nie mam wpływu, że nie mam pojęcia, czy tak naprawdę na takim ogrodzeniu tego warzywnika i pomalowaniu moich płotków, furteczek i takich różnych rzeczy, o których Wam opowiem, czy się przypadkiem na tym w tym roku nie skończy, dlatego że trzeba by było poprawić układ skrzyń. No a to jest, tak jak mówiłam, uzależnione od innych czynników i nie mam pojęcia, czy te ogórki tam wylądują, czy nie. Natomiast moje dwie ulubione odmiany to jest odmiana Oktopus i odmiana Soplica. Tutaj sobie kupiłam jeszcze takiego ogórka szklarniowego. Nie mam pojęcia, czy on jest smaczny, czy niesmaczny, bo kupiłam po prostu najtańszy pakiecik, dlatego że te odmiany sałatkowe naprawdę potrafią kosztować sporo. Taka jedna paczuszka potrafi kosztować nawet 20 parę złotych, więc trochę mi było szkoda. No to co? Zabieram się w takim razie do wysadzania mojej rudbeki. No dobrze, moi drodzy, ja będę sobie teraz w międzyczasie wkładała tutaj takie sianko do doniczek. To tak naprawdę są ścięte źdźbła z rozplenicy i ze stipy. No i zaraz będziemy robić nasze tyczki, pomocniczki. Natomiast w międzyczasie właśnie będę Wam opowiadała o kosmosach. Kosmosy ogólnie nie potrzebują światła do kiełkowania, więc jak najbardziej możecie je przykrywać podłożem przy wysiewie. To, co jeszcze sprawdza się przy uprawie kosmosów, to na pewno sadzenie czy wysiewanie ich w miejscach, gdzie jest ziemia taka mało urodzajna, dlatego że na takich ziemiach, gdzie na przykład nawozicie obornikiem, czy macie na przykład dużo ziemi kompostowej, to wtedy te kosmosy będą Wam tak naprawdę szły w same liście i mogą nie mieć kwiatów. One nie będą wtedy takie bardzo ozdobne. To, co jeszcze się super sprawdza w uprawie kosmosów, to po prostu uszczykiwanie ich, skracanie ich. Jeżeli widzicie, że kosmosy już mają drugą, trzecią parę liści, to dobrym sposobem jest właśnie przycięcie ich. One dzięki temu się pięknie zagęszczają i nie rośnie tam taki jeden długi, wielki zielony badyl z kosmosów, tylko od spodu od razu są pięknie zagęszczone, cała ta kępa jest pokryta kwiatami. Także to mi się tak najbardziej sprawdza w uprawie kosmosów. Ogólnie ja mam ziemię gliniastą, więc ja tych kosmosów u siebie nie muszę
bardzo podlewać w sezonie. Tak naprawdę jedynie przy sadzeniu, przy wysiewie podlewam i później tak naprawdę o nich zapominam. Nie podpieram ich, ale zaraz zobaczycie, co robię w takich miejscach, gdzie w ogóle sadzę kosmosy i nawet jeżeli gdzieś jedna łodyga mi się wyłamie lub zaczyna wykładać na ścieżki, to ja po prostu wtedy sobie pomiędzy tymi tyczkami przywiązuję jakiś sznurek jutowy i wtedy nic nie widać. Kosmosy lubię jeszcze z jednego powodu, no już pomijając to, że są to takie naprawdę typowo wiejskie kwiaty, więc wspaniale mi się kojarzą właśnie z takimi ogródkami u babci. Natomiast tu nie chcę Was akurat wprowadzić w błąd, ale wydaje mi się, że kosmosy są podobnie jak astry takimi kwiatami, które obficiej kwitną, kiedy skraca nam się dzień, a wydłuża noc. I dzięki temu te kosmosy są po prostu bardziej ozdobne w tej drugiej połowie lata, wtedy obficiej kwitną, więc super jest je w ogóle łączyć właśnie z daliami, bo dalie wtedy też pięknie, najpiękniej tak naprawdę wyglądają. Także ja kosmosy będę sobie właśnie wysiewała tutaj na tej leniwej rabacie i na tej nowej przy warzywniku. Mam nadzieję, że tam nie za bardzo pójdą mi w te liście, ponieważ ja tam troszeczkę dodałam tego obornika. W zeszłym roku wysadzałam sobie kosmosy na moich nowych rabatach, gdzie również dodawałam przekompostowanego obornika i powiem Wam, że one wtedy takie ładne nie były. Dodatkowo, co zauważyłam, moim turkuciom bardzo smakują kosmosy. Naprawdę to jest chyba ich ulubiony przysmak. W zeszłym roku wysiałam sobie cały pakiecik kosmosów w tej właśnie odmiany aprikota. Stwierdziłam, że będę miała ich dużo, to zbiorę więcej nasion, będę mogła się podzielić z koleżankami, powymieniać i wiecie co? I wszystkie zjadł mi turkuć i nie doczekam się ani jednego kwiatka, więc niestety w tym roku nasiona tej odmiany aprikoty musiałam sobie zakupić przez internet. No ale to nic. Ja kończę tutaj upychać sianko i zaraz widzimy się przy mojej leniwej rabacie. Ja tutaj razem z moimi pomocniczkami będę właśnie wbijała na tą moją rabatę tyczki, a te tyczki są tutaj między innymi właśnie ze względu na te moje włochate ogrodniczki. Kiedy sadzę sobie właśnie jakieś młode rozsady, a moje dziewczyny są nauczone, że w tym miejscu nic nie rosło, no to po prostu przeskakują mi, wyłamują mi te młode siewki, więc ja po prostu wbijam sobie w ziemię takie tyczki, robiąc tor przeszkód dla moich psów, a końcówki zabezpieczam takimi doniczkami właśnie z siankiem, wypełnione siankiem. Dzięki temu ja tutaj pieląc czy porządkując rabaty nie zrobię sobie krzywdy i nie zahaczę gdzieś twarzą. Także takie tyczki służą mi jako zabezpieczenie przed moimi pieskami, jako zabezpieczenie przede mną, ale również, tak jak wspominałam wcześniej, jeżeli widzę, że jakaś z tych moich roślin zaczyna się wykładać tutaj na ścieżkę, łatwiej mi po prostu jest przepleść sobie tutaj jakiś sznurek i robić sobie takie podpory. Natomiast najważniejszą funkcją tych doniczek, te doniczki służą jako taki mały hotel dla owadów. Tutaj schronienie znajdują zazwyczaj biedronki i skorki i te skorki 2 lata temu właśnie wolały się chować w takich doniczkach, dzięki temu oszczędziły płatki moich dali. Więc jeżeli macie problem na przykład ze skorkami w Waszych daliach, że uszkadzają Wam po prostu podgryzając te płatki kwiatów, może warto gdzieś zostawić troszeczkę takiego sianka czy takiej słomy gdzieś w doniczkach czy w jakichś starych miseczkach. Może one tam znajdą dla siebie schronienie, a oszczędzą Wasze dalie. No dobrze, tyczki są wbite, są zabezpieczone nowymi domkami dla owadów. Ja sobie tutaj jeszcze spoglądam, bo widzę, że orlaja kwitnie. To jest orlaja, która wysiała się sama w zeszłym roku, przetrwała pięknie zimę i rosła tutaj cały czas przy szklarni. Dzięki temu ta szyba nagrzewana przez słońce ogrzewała również tą orlaję, oddawała jej to ciepło i orlaja już zdecydowała się rozkwitnąć. Tak by się w sumie kończył nasz pierwszy dzień majówki. Jutro chciałabym nastawić gnojówkę z żywokostu i z innych roślin, które tutaj rosną, a ja się dzisiaj z Wami żegnam, bo odwiedziłam nas moja siostra i jak co roku będziemy wspólnie grillować i pić sobie lemoniadę z syropu z kwiatów czarnego bzu. Do zobaczenia jutro.
Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, była taka krótka, dwudniowa przerwa w nagrywaniu tego naszego vloga, dlatego że 2 maja ostro pracowałam tutaj na ogrodzie. Udało nam się wyłożyć wszędzie linię kroplującą. Została nam tylko tak naprawdę do wyłożenia jeszcze w szklarni, ale to już zrobię po wysadzeniu pomidorów, bo zastanawiam się, czy ja przypadkiem tych pomidorów nie będę sadziła w takich donicach wkopanych w ziemię. Właśnie ze względu na te turkucie chciałabym, żeby te pomidory miały bardziej osłonięte korzenie, więc tam ta linia kroplująca chyba musi mieć jakieś inne końcówki. Muszę to doczytać, ale robiliśmy już test naszych linii tutaj na rabatach i jestem bardzo z tego zadowolona, bo deszczówka, którą udało nam się zebrać jakiś czas temu, spływała sobie powolutku, przez parę godzin. Rabaty są bardzo ładnie nawodnione i ja to wszystko wyściółkowałam korą, żeby zatrzymać tą wilgoć w glebie. Tak naprawdę zostały mi dosłownie 2 rabaty. Jedna rabata czeka jeszcze na małą poprawkę i będę to robiła może z Wami, jeżeli się wyrobię, i tą nową rabatę tutaj jeszcze przy warzywniku, to też chciałabym już to nagrać dla Was i Wam to pokazać. Deszczówki zostawiłam sobie niewiele w tej beczce, bo chciałabym właśnie zalać nią gnojówkę, którą zaraz będę z Wami robiła. Pokażę Wam w ogóle, z jakich roślin ja robię tą gnojówkę, bo ja tak naprawdę tą gnojówkę... Coż za włos mi tu przeszkadza? Robię tą gnojówkę z różnych roślin, które mam w ogrodzie i nazywam tą gnojówkę nawijaną, bo po prostu wrzucam wszystko, co mi się nawinie pod rękę. I oto jest sekret mojej gnojówki multivitaminy. I co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Wstrzymałam się z wysadzaniem niektórych roślin, tych ozdobnych, które wysiewałam, tych małych siewek, dlatego że jest naprawdę bardzo sucho. A z tego, co widziałam w prognozach pogody, no opady deszczu raczej do nas w przyszłym czasie nie zawitają, więc stwierdziłam, że ja po prostu te wszystkie moje siewki poprzesadzam w większe doniczki, popikuję, może nie popikuję pojedynczo, ale poprzesadzam je takimi kępkami, bo one już po prostu są głodne w tych małych doniczkach, już po prostu zaczynają żółknąć, brakuje im tych składników odżywczych i przestawię je przed dom w takie bardziej zacienione miejsce i jeżeli popada porządnie, ta gleba się nawodni, no to wtedy się pewnie zdecyduje na wysadzenie tych roślin, chyba że przyjdzie takie lekkie ochłodzenie, żeby dać wytchnienie tym młodym siewkom, żeby one się po prostu lepiej i szybciej przyjęły tutaj na rabatach. No dobrze, tak jak mówiłam, znajdujemy się w mniej reprezentacyjnej części ogrodu. Jesteśmy tutaj przy moim kompostowniku i tutaj stoi moja beczka, w której co roku nastawiam gnojówkę. Mam tutaj też blisko beczki z deszczówką i właśnie tą deszczówką sobie te gnojówki zalewam. Ja gnojówki nie robię z osobnych roślin, czyli na przykład nie robię osobno z pokrzywy, osobno z żywokostu. Ja te wszystkie rośliny mieszam. Dodaję również suszony wrotycz i dodaję skrzyp. Akurat skrzypu mamy bardzo dużo w ogrodzie, bo tak jak Wam niejednokrotnie mówiłam, ta gleba, która została nawieziona tutaj po budowie, była bardzo zanieczyszczona, było w niej bardzo dużo odpadów, ale było w niej bardzo dużo nasion takich roślin wieloletnich, między innymi właśnie skrzypu, więc ja ten skrzyp również sobie tutaj dorzucam. Jeżeli wyplewię z rabat mniszek lekarski, to również wrzucam go razem z korzeniami i ja te gnojówki, ja te rośliny, te części zielone wrzucam do jutowego worka, zalewam to właśnie taką deszczówką. Jeżeli już ta gnojówka się przerobi, jeżeli już się nie pieni i nie daje takiego mocnego, nieprzyjemnego zapachu, to wyciągam cały ten worek jutowy z tymi częściami zielonymi i wrzucam po prostu na kompost, no i to mi się przerabia. Natomiast ja tą moją gnojówką nie podlewam ani warzywnika, ani szklarni, dlatego że ja co jakiś czas akurat te miejsca nawożę obornikiem i kompostem. I podlewając tymi gnojówkami najbardziej zależy mi na tych mikroorganizmach i na bakteriach pożytecznych, które znajdują się właśnie w tej gnojówce, dlatego że ja się staram poprawić strukturę tej gleby, żeby ta glina coraz bardziej była taka gruzełkowata, rozluźniona, dlatego dodaję tam dużo materii organicznej i chcę, żeby ta próchnica się tworzyła i w tym po prostu pomagają mi te bakterie i mikroorganizmy z gnojówki. Także ja się biorę do roboty, zalewam już sobie gnojówkę, zastawiam ją sobie zawsze górę taką przykrywką i nakładam jeszcze na górę dodatkowy taki worek jutowy lub jakiś stary woal lub stary taki materiał, żeby był dopływ powietrza, ale żeby żadne po prostu stworzenia nie wleciały do środka, bo nie chciałabym mieć ich na sumieniu.
Zobaczcie, tu już mi się wszystko hartuje. Te już siewki zostawały tutaj na noc na dworze. Tutaj mam wszystkie moje róże w donicach. Pewnie Wam je niedługo pokażę. Natomiast zobaczcie, jak ja zapuściłam moje floksy. Ada, jeżeli to oglądasz, to wybacz mi proszę, że zbezcześciłam Twoje nasiona. Ale cieszę się, że w ogóle mi wyszły, bo opowiadałam Wam, że miałam z nimi wielki problem, żeby w ogóle mi wzeszły z nasion. No i po prostu nie dopilnowałam doświetlenia. Trochę się powyginały, ale one i tak mają taki potem pokrój taki zwisający w donicach, a mam je zamiar właśnie uprawiać w donicach, więc mam nadzieję, że to im nie przeszkodzi. Słyszę, że mój mąż podlewa kompostownik taką deszczówką jeszcze, bo słyszę, że pompa chodzi. Tutaj są moje tulipany, które właśnie kwitły wtedy w donicach. Ja Wam je pokazywałam i ja je tutaj przynoszę sobie pod dom. Tutaj świeci słońce przez parę godzin, później jest cień. Te tulipany, te wszystkie liście sobie powolutku zasychają. One mi tutaj gdzieś się nie rzucają bardzo w oczy. No, zobaczcie, mnie jeszcze czeka kolejna porcja winter sowing. Ja Wam mówiłam, że jestem plecy we wszystkim. Tu mi się wydaje, że jak chyba zbierałam nasiona tej jeżówki bladej, to chyba gdzieś mi się stipa wysiała. Tutaj mam właśnie te groszki wiosenne. No i to jest najważniejsze, bo ta rudbeckia Sahara, która mi została, to pojedzie do mojej mamy do donic. Natomiast tutaj jest rutewka. To jest rutewka, takie fajne fioletowe chmurki. To były nasiona z rośliny, która rosła u mnie w ogrodzie. I zobaczcie, tutaj miała być biała. Z białej nic nie wyszło, ale ta fioletowa przepięknie wzeszła, także ja sobie ją popikuję do większych donic i myślę, że już tutaj właśnie pod domem zostanie, dlatego że tutaj jest słońce w tych porannych godzinach, więc to słońce wtedy nie jest takie palące, a roślina jednak otrzymuje promienie, natomiast później przez większość dnia jest cień, więc one sobie tutaj fajnie urosną. Takie przesadzenie jeszcze spowoduje to, że każda sieweczka dostanie więcej składników pokarmowych, bo tutaj jednak rywalizowała o te składniki i o światło i o wodę, więc powinno to im wyjść na dobre. Także ja się biorę do roboty. Może popikuję sobie tylko dzisiaj tą rutewkę, chociaż tego jest mało. Dobra, Ola, zabieramy się do roboty. Działaj. No dobrze, słuchajcie, chyba zrobiłam wszystko, co miałam dzisiaj w planach zrobić. Natomiast chciałam Wam tutaj pokazać jeszcze żywokost, bo ostatnio z kimś w komentarzach właśnie pisałam, że jest taki lazurowy, błękitny żywokost i to jest właśnie żywokost kaukaski. Wydaje mi się, że to chyba jest ten, bo ja tutaj mam lekarski i on ma właśnie takie fioletowe kwiatki. Nie wiem, czy tutaj telefon złapie, ale widać tą właśnie różnicę. I ten kwitnie zdecydowanie wcześniej niż ten lekarski i mam wrażenie, że ten kaukaski, jeżeli to jest kaukaski, jest bardziej ekspansywny. Ten lekarski woli rosnąć w takich kępach i się tak nie rozłazi, natomiast ten kaukaski możemy właśnie wykorzystywać, tak jak ktoś pisał, w takich miejscach do zadarniania, bo jest to roślina, którą naprawdę kilkukrotnie w sezonie możemy ścinać i ona pięknie nam odrasta. Mam nadzieję, że Wasza majówka upłynęła cudownie. Moja była naprawdę udana. Trochę sobie popracowałam, trochę sobie poodpoczywałam. Czuję olbrzymie zmęczenie, bo mam też zakwasy, ale wiecie co, ja chyba nie będę na to narzekała, bo co jakiś czas staram się tak analizować to wszystko i ja się cieszę z tego, że w ogóle mogę odczuwać to zmęczenie, jakkolwiek to nie zabrzmi, bo nie jestem za tym, żeby człowiek się przepracowywał, jestem za tym, żeby również człowiek odnalazł taki spokój, odnalazł czas do tego odpoczynku i tutaj akurat pomaga mi w tym moja rodzina, bo jak przyjeżdża siostra i mąż, no to mnie z tego ogrodu odciągają, żebym chwilę z nimi posiedziała, natomiast ja się cieszę, że ja mam zdrowe ręce, którymi mogę pracować, że w ogóle po tej pracy odczuwam to zmęczenie. To wszystko tak szybko przeminie, że wcześniej te rabaty wszystkie miałam w głowie, teraz już są, już istnieją, już mogę je podziwiać. Niedługo wszystkie rośliny zaczną się zagęszczać, także tak naprawdę to zmęczenie przeminie, zakwasy miną, a mi wtedy pozostanie czas do podziwiania efektów swojej pracy. Pozostanie mi tak naprawdę w głowie to, jak spędziłam tą majówkę z rodziną, pozostanie mi w głowie dźwięk uderzających chrabąszczy majowych o szybę, kiedy siedzę w pokoju przy zapalonym świetle, widok zdmuchiwanych kwiatostanów, mniszków lekarskich. Także całe zmęczenie odejdzie w zapomnienie, a mi pozostaną takie fajne, ciepłe wspomnienia, no i te widoki, majówkowe widoki.